Now, we're talking about motivation today. How do I keep, as much as possible, how do I keep them focused and constant? Mówiliśmy tutaj przez chwilę o motywacji, teraz chciałbym omówić chwilę to, jak uczniów utrzymać w stanie takiej koncentracji i skupienia. Three ideas which work. Trzy pomysły, które się sprawdzają. You might post up 5 questions that are going to be answered during the lesson, so they are listening and watching, looking for the answers. Można zamieścić 5 pytań, na które odpowiedź uczniowie znajdą w trakcie lekcji, więc będą słuchać i starali się wyłapywać odpowiedzi. Announce in the next 5 minutes I'm going to make 2 deliberate mistakes. Drugi sposób, na przykład w ciągu kolejnych 5 minut popełnię celowo 2 pomyłki. So if you do make a mistake, you can always pretend it was deliberate. Więc jeśli popełnisz błąd, to pamiętaj, że to jest zawsze celowe. Or if you're prepared to spend a little bit of time in advance, or get one of the students to, you might create a set of bingo cards. Lub jeśli poświęcisz trochę czasu wcześniej przed lekcją, możesz stworzyć karty do gry bingo lub poprosić ucznia o stworzenie takich kart. And on the cards are key points from the lesson, and the first student to call out house gets a team point. I tutaj, jeśli mamy na początku lekcji taką grę bingo, uczeń, który pierwszy krzyknie bingo, wygrywa. And this is one I used in the Edgy Science program itself. A tutaj tabelka, bingo, którą zastosowałem właśnie w projekcie Edu Science. Okay. One or two. I use the word anchoring in the Edgy Science methodology program. One or two people have asked, what did you mean by that? Tutaj zastosowałam takie wyrażenie jak kotwiczenie w ramach metodologii Edu Science. Well, anchoring really is no more than everybody knows the famous experiment Pavlov, who rang a bell and the dogs began to associate the ringing of the bell with food. Tutaj wszyscy wiemy, na czym polegał eksperyment Pawłowa i to, że jak zadzwonił dzwoneczkiem, to pies reagował śnieniem się i tutaj to jest, ma związek właśnie z tym kotwiczeniem, czyli łączeniem z jakimś elementem. So what I would recommend is that if you need to discipline the class or quieten them down, maybe after a sports lesson or whatever, if you always move to a particular spot in the class over a period of time, like Pavlov's dogs, they're going to associate you standing there with the need to be disciplined. Czyli to kotwiczenie polega na łączeniu działania z jakimś ruchem bądź z jakimś elementem. Czyli jeśli uczniowie są po jakiejś lekcji sportu albo są zbyt tacy rozbudzeni, dobrze jest chodzić w jedno miejsce w klasie i w tym momencie uczniowie, tak jak te psy Pawłowa, nabiorą takiej, nauczą się, że nauczyciel w tym miejscu oznacza, że mają się uspokoić. Okay, you can, I like using music in a rather similar fashion. I w tym momencie możemy też na przykład zastosować takie użycie muzyki. Because music is the fastest way to create a common state of mind in your classroom. Muzyka umożliwia to, żeby uczniowie nabrali tego samego stanu umysłu, co reszta. Because if you think about it, what is music? Bo jeśli się zastanowimy, czym jest muzyka? It's energy moving through the air. Jest to energia, która płynie w powietrzu. So you can create the same, if you like, amount of energy in the classroom using music. You can calm students down, maybe after a sports lesson. Więc możemy zastosować muzykę, puścić, żeby uczniów uspokoić, zredukować tę energię. Or you can create a much more active state of mind. Lub też pobudzić, aktywować tutaj pracę. With a little burst of music at the beginning of an afternoon lesson. Z taką głośniejszą muzyką, bardziej
myślą. Maybe I should have brought some music this afternoon. Może dobrym pomysłem było tutaj włączenie jakiejś muzyki. And one of the techniques that I teach students is to boost their confidence. Quite a serious point this now. Before an exam or before a performance. Ja bardzo polecam zastosowanie muzyki przed jakimś egzaminem lub jakimś wystąpieniem. So I will invite them to sort of sit quietly and think back to a particular occasion when they did something really well. It could be really simple, like scoring a goal or cooking something that's really turned out very well. Zachęcam wtedy uczniów, żeby usiedli i spokojnie zastanowili się i pomyśleli o takim momencie, w którym byli z siebie bardzo dumni, kiedy im się coś udało i tą energią, z tą myślą poszli na egzamin bądź na wystąpienie. And I'll ask them to think of a word that brings back that feeling of confidence, that feeling of high confidence. Proszę też, żeby sobie przypomnieli jakieś słowo, które daje im taką siłę, które przypomina im, że w tym momencie byli z siebie dumni. So the word, rather like a piece of music, maybe the piece of music that you remember with your partner or your wife or your husband, that brings back the feeling that you had when you first heard that music. Czyli tutaj też może być ta muzyka, tak? Łączenie muzyki, która przypomina nam o jakimś przyjemnym zdarzeniu i która wprawia nas dobry nastrój taki i dodaje nam siłę. So let's say this was scoring a goal, made that boy or girl feel really confident. Czyli na przykład jeśli mamy chłopca bądź dziewczynkę, która strzeliła bramkę, the trigger word might be goal. To takim słówkiem może być goal, bramka. And maybe I'd invite the student to just put their finger and thumb together, say the word, and the idea is to bring back that state of mind, that feeling, to act as a positive reinforcer when they're faced with a challenge in the future. Tu takim pomysłem może być właśnie poproszenie po połączenie palców w ten sposób, powiedzenie tego słówka. No, generalnie chodzi o to, żeby uczeń wprawił się w taki pozytywny nastrój, żeby przypomniał sobie tą chwilę za pomocą słówka bądź muzyki, kiedy czuł się naprawdę dobrze, był mocny, silny i miał tą pewność siebie. So all these are simple ideas, but the accumulative impact is quite powerful. To są bardzo proste pomysły, ale efekty są naprawdę skuteczne.